boju za wszelką cenę. Międzywojnie. Kanał historyczny. Kim był generał Tadeusz Jordan Rozwadowski? Dlaczego udział generała Rozwadowskiego w zwycięstwie 1920 roku było tak pomijane, a nawet wymazywane z pamięci? Co naprawdę wydarzyło się za kulisami Bitwy Warszawskiej i w jaki sposób znalazł się w więzieniu po przewrocie majowym? Oraz co sprawiło, że jego pamięć próbowano wymazać z kart historii? To wszystko w najnowszym odcinku na kanale Międzywojnie. Serdecznie Państwa zapraszam. Witam wszystkich Państwa na kanale Międzywojnie. Dzisiaj mamy odcinek rocznicowy. Będziemy poruszać kwestię związaną z generałem Rozwadowskim, głównym konstruktorem zwycięstwa pod Warszawą, gdzie odparto wojska bolszewickie Tuchaczewskiego. Osoby z całą pewnością zapomnianej. Teraz, przez ostatnie lata wychodzi coraz więcej publikacji związanych właśnie z tym bohaterem, gdzie nagle gloria, chwały, największy zwycięzca wojny z bolszewikami, główny konstruktor tego zwycięstwa Józef Piłsudski nagle schodzi na taki, można powiedzieć, że tor boczny i jest podważana właśnie ta legenda tworzona zwłaszcza po 1935 roku, czyli po śmierci marszałka Piłsudskiego, a była już tworzona, można powiedzieć, że od zarania I wojny światowej, gdzie tworzono, właśnie nazywano legiony polskie legionami Piłsudskiego, co oczywiście nie jest prawdą i serdecznie wszystkich Państwa zapraszam na odcinki, gdzie właśnie poruszamy tę kwestię, ale wracając do głównego, do jeszcze bardzo ważnej sprawy, a mianowicie dziękujemy wszystkim Państwa za oglądanie naszych filmów. Też jakiś czas temu zauważyliśmy skokowy wzrost zainteresowania naszymi nagraniami, zwłaszcza dotyczącymi Rosji bolszewickiej, głównych tych postaci rewolucji. Dziękujemy wszystkim Państwu, że właśnie skorzystaliście z okazji, zwiększyliście nam zasięgi. Zachęcamy wszystkich oczywiście też do komentowania oraz wspierania nas poprzez Buy Coffee. I teraz już kończąc ten wstęp, oddaję głos Stanisławowi Żurawskiemu. No tak, dzień dobry Państwu. Ja mam takie pierwsze pytanie o kluczowe wydarzenia z wczesnego życia i kariery wojskowej, które generała Rozwadowskiego, która to kariera była w armii austro-węgierskiej, który ukształtowały jego reputację jako zdolnego oficera, dowódcy, a także jego postawę wobec ludności cywilnej. No i jeszcze, gdybyś mógł wspomnieć coś o innowacjach taktycznych, o słynnej ruchomej zasłonie ogniowej. Już tak tytułem wstępu, Tadeusz Rozwadowski urodził się w miejscowości w Babinie w 1866 roku i on, można powiedzieć, że od wczesnego dzieciństwa tak nasiągnął takim duchem patriotyzmu, ponieważ wychowywał się w rodzinie o takich długich tradycjach wojskowych, co też go ukierunkowało właśnie na karierę w armii austro-węgierskiej. Był też takim wyróżniającym się uczniem, to nazywano, że był premiantem w szkole wojskowej w Chranicach czy też w Wiedniu i w wieku 20 lat uzyskał nominację na podporucznika artylerii i też szybko zyskał reputację, taką dobrą reputację dzięki takim wybitnym zdolnościom umysłowym, tej pilności wrodzonej też prawości charakteru, o czym też później będę mówił. I jego służba w artylerii w Krakowie i w Jarosławiu oraz to, że został atasze wojskowym w Bukareszcie w latach 1876-1907, gdzie awansował na kapitana, a potem na podpułkownika, umocniła jego pozycję jako takiego wszechstronnego, służbistego, taktownego oficera, także analityka przewidującego losy konfliktu, jak w przypadku Port Arthur. I przed 1914 roku awansował na pułkownika, to jest w 1908 roku, a następnie generała majora w 1913. I też Rozwadowski, on aktywnie interesował się polskimi organizacjami niepodległościowymi, co też przyniosło mu w sztabie austriackim opinię niepewnego politycznie. I z tego powodu można powiedzieć, że sytuacja związana z okresem I wojny światowej, można powiedzieć, że jego zapatrywania patriotyczne obróciły się
przeciwko niemu. I jako dowódca pułku artylerii w Stanisławowie też wykazał się taką niezwykłą pomysłowością strategiczną i taktyczną, konstruując techniczne ulepszenia dla artylerii, wprowadzając takie nowatorskie metody strzelania, takie jak precyzyjny ostrzał ponad terenami zaludnionymi, co stanowiło takie podwaliny, późniejszą tak zwaną ruchomą zasłonę ogniową. I też jego zdolności innowacyjne i też takie nieszablonowe myślenie potwierdziły się podczas manewrów cesarskich w 1911 roku, gdzie z sukcesem wykorzystał saperów do szybkiego przemieszczania artylerii w trudnym terenie, co też znacząco ukształtowało jego taką reputację zdolnego i wizjonerskiego dowódcy i jeszcze przed wybuchem I wojny światowej. I jego taka szlachetna i tkliwa natura, można powiedzieć, uformowana w młodości, zapowiadało jego też późniejszą postawę wobec ludności cywilnej, która, no, można powiedzieć, była taka niespotykana w czasie walki na froncie wschodnim podczas I wojny światowej. A jeśli już jesteśmy właśnie przy I wojnie światowej, to jaki konkretnie był jego wkład w walki podczas I wojny światowej? I też od razu pytanie o jego losy polityczne, może poglądy też polityczne właśnie przed 18 rokiem. No jak patrzymy się na generała Rozwadowskiego, to no, z jego biografii też po części nie, że specjalnie, ale ze względu na to, że cały czas można powiedzieć, że odkrywamy tą postać, została wymazana jego rola polityczna podczas I wojny światowej. Ale o tym za chwilę, ponieważ jeżeli mówimy o jego udziału w walkach, to właśnie podczas słynnej Bitwy Gorlickiej, jednej z najkrwawszych bitw podczas I wojny światowej na froncie wschodnim, wykorzystano jego innowacyjną ruchomą zasłonę ogniową, co też znacząco zmniejszyło straty własne i też doszło właśnie tam pod Gorlicami do słynnego przełamania frontu rosyjskiego. Ale jego zdolności dowódcze zostały też wykazane wcześniej, mianowicie potwierdzone zostały również w bitwie pod Borowem w 1914 roku, za to został też odznaczony najwyższym austriackim odznaczeniem, czyli Krzyżem Marii Teresy. I w maju 1915 roku, dowodząc 43. Bukowińską Dywizją Piechoty, zdobył Lwów i wkraczając właśnie do tego miasta jako zwycięzca i wyzwoliciel spod rosyjskiej okupacji. I już w 1915 roku jego kandydatura na namiestnika jednak upadła, ponieważ uparcie on bronił interesów ludności przed uciskiem wojska, co było też niezgodne z polityką Wiednia. I też ten jego patriotyzm i sprzeciw wobec traktowania polskiej ludności i zajętych ziem Galicji Wschodnich jako takich podbitych doprowadziła do tego, że 1 marca 1916 roku przeszedł w stan spoczynku. I też mimo odsunięcia od czynnej służby wojskowej Rozwadowski w latach 1916-18 też aktywnie działał na rzecz Polski. Pomagał zdemobilizowanym rolnikom uzyskać zwolnienie z armii, a w 1917 roku wspierał legionistów, organizując im rosyjskie paszporty, by mogli uciekać i zasilać kadry przyszłego Wojska Polskiego. I był też cichym doradcą Rady Regencyjnej i też współdziałał w redakcji protestu przeciwko pokojowi brzeskiemu z lutego 1918 roku, który był, jak dobrze Państwo wiecie, też z nagrań u nas na kanale, był on niezwykle niekorzystny dla Polski. I jesienią 1918 roku Rada Regencyjna mianowała go szefem sztabu generalnego odradzającego się Wojska Polskiego. To było 23 października 1918 roku. I natychmiast przystąpił do organizacji armii, rozbroił wojska niemieckie w Warszawie i objął dowództwo Armii Wschód z zadaniem obrony Lwowa i Małopolski Wschodniej przed Ukraińcami, o czym zresztą będę mówił za chwilę. A jak to możliwe, że generał Rozwadowski ocalił życie człowiekowi, który później miał odegrać znaczącą rolę w jednej z takich najbardziej mrocznych i największych powojennych zagadek II Rzeczpospolitej? No, tą mroczną postacią był generał Zagórski. A jeżeli chodzi o uratowanie tego życia, to zrobił to, można powiedzieć, że w sposób taki filmowy. A mianowicie w 1918 roku po słynnym buncie II Brygady Legionów i dramatycznym przejściu pod Arańczą
tych wojsk na stronę rosyjską, austriackie władze oskarżyły polskich oficerów, w tym generałów Zagórskiego i Góreckiego, o zdradę stanu i groziła im kara śmierci, a proces zapowiadał się tak naprawdę jako pokazowy. No i wtedy Rozwadowski, wykorzystując swój autorytet i też kontakty w najwyższych sferach monarchii, osobiście udał się do cesarza Karola i interweniował z całą mocą, przedstawiając sprawę jako kwestię honoru i lojalności wobec polskich żołnierzy. No, efekt był taki, że postępowanie umorzono, a więźniowie wyszli na wolność. I paradoks historii polega na tym, że no, tą postacią, której uratował życie, był generał Zagórski, i można powiedzieć, że od tego czasu ich życie się połączyło i w podobny sposób się zakończyło. Czyli zakończyło się śmiercią, a tym można powiedzieć, że odpowiedzialnym za to był Józef Piłsudski. Przynajmniej politycznie. A mam pytanie też o walki o Lwów z Ukraińcami, bo tutaj miał generał Zagórski wybitne zasługi i jak konkretnie przyczynił się do obrony Lwowa i Małopolski Wschodniej właśnie w latach 1918-19. Przypomnijmy, że to była znacząca przewaga sił ukraińskich i bardzo nikła pomoc ze strony Warszawy. No i jakie konkretnie jego osobiste decyzje, interwencje w tym konflikcie, także postawa wobec ludności Lwowa zadziałała na rzecz właśnie polskiego zwycięstwa w tym konflikcie? No można powiedzieć, że w naszej historii ten Lwów pojawia się po raz kolejny, ponieważ wyzwala go spod okupacji rosyjskiej w 1915 roku, a w 1918 roku mamy już do czynienia z obroną Lwowa przed Ukraińcami. I on jako szef sztabu generalnego właśnie odradzającego się Wojska Polskiego w obliczu trzykrotnej przewagi sił ukraińskich sam objął dowództwo Armii Wschód, mając na celu właśnie obronę tego miasta i też Małopolski Wschodniej. I zarówno w obliczu rozkazu wycofania się z miasta, jak i też takiej niedostatecznej pomocy z Warszawy, generał stanowczo odmówił opuszczenia Lwowa, deklarując, że woli zginąć, niż oddać miasto w ręce wroga. No można powiedzieć, że co by się stało z ludnością cywilną, jeżeli by właśnie doszło do takiej sytuacji, żeby miasto zostało opuszczone przez wojsko. I podczas tej obrony Lwowa prowadził takie innowacyjne taktyki, jak ofensywne wykorzystywanie pociągów pancernych oraz wojnę manewrową zamiast obrony kordonowej, dążąc też do przełamania oblężenia i kontroli strategicznych punktów, w tym Zagłębia Naftowego. I on osobiście interweniował w celu przyspieszenia odsieczy, przylatując samolotem do Przemyśla, aby przekonać generała Iwaszkiewicza do szybszego ataku, a także zorganizował transporty żywności i amunicji z Krakowa, gdy miasto cierpiało tak naprawdę wielki głód i brakowało też, można powiedzieć, że zasobów w postaci pocisków, żeby bronić się przed ukraińskim przeciwnikiem. I też takie jego nieustanne dążenie do obrony Lwowa jego mieszkańców miało trudności i pełne było takich politycznych intryg. Ale jednak to, co robił, przyczyniło się do przetrwania miasta i ostatecznego zwycięstwa właśnie na froncie walki z tą Republiką Zachodniej Ukrainy. A w jakich okolicznościach powołano Rozwadowskiego na stanowisko szefa Sztabu Generalnego Armii Polskiej w tym krytycznym momencie wojny polsko-bolszewickiej w lipcu 1920 roku? I właśnie też w jaki sposób jego w ogóle postawa pełna optymizmu, tak kontrastowa wobec środowiska skupionego wokół Piłsudskiego, przyczyniła się do podniesienia morale właśnie w armii polskiej? W lipcu 1920 roku mieliśmy taką sytuację, że po wyprawie kijowskiej z kwietnia i kontrofensywy Budionnego oba fronty zaczęły się cofać. Najpierw po uderzeniu Budionnego, a potem po uderzeniu na Białorusi. I wojska były zmęczone, dowództwo było zmęczone. Potrzebna była taka świeża krew, świeże spojrzenie właśnie na tą sytuację. Jest też takie powiedzenie, że może się udać danej osobie, jeżeli nie wie o tym, że nie może się udać, prawda? On był tą osobą, która miała nowe spojrzenie, świeże spojrzenie na
na sytuację pod Warszawą. Nie wiedziała o tym, że się nie da, po prostu patrząc i też myślę tutaj o kunszcie strategicznym generała Rozwadowskiego. On był wizjonerem, to też wykazał podczas walki w I wojnie światowej i przeanalizował dokładnie sytuację. Zresztą ja rozmawiałem jakiś czas temu z Wojtkiem Zalewskim z Taktyki i Strategii. Pozdrawiam cię serdecznie, Wojtek. Czasami podobno nas słuchasz, gdzie on przedstawił tą sytuację pod Warszawą, że wojska polskie miały przewagę na przykład ogniową pod względem ilości armat i wojska i samo zaopatrzenie wojsk bolszewickich było bardzo ściągnięte. Także no, z całą pewnością nawet patrząc się z obecnej sytuacji, patrząc się na siły tych jednostek, można przeanalizować to w ten sposób, że wojska polskie miały takie szanse, ale musiała być to osoba, która była w stanie to po prostu zauważyć, że nie patrzyła się na to, że jesteśmy po prostu cały czas bici. I generał Rozwadowski 22 lipca właśnie 1920 roku, no w tym najcięższym momencie wojny polsko-bolszewickiej, po tym bezwładnym odwrocie, opanował te defetystyczne nastroje. I Józef Piłsudski właśnie w tym okresie doświadczył też głębokiej depresji i bezradności i niemal nie podpisywał już rozkazów i był postrzegany przez otoczenie jako apatyczny, a nawet złożył tajną dymisję ze stanowiska naczelnego wodza na ręce Witosa. I w przeciwieństwie do tego Rozwadowski wniósł tą właśnie niezachwianą energię, ten logiczny optymizm i niezłomną wolę zwycięstwa, co Piłsudski sam później docenił w liście, wspominając, że ze sztabu pod jego kierownictwem nie padły nigdy i nigdzie słowa zwątpienia. I właśnie Rozwadowski szybko opracował nowy ryzykowny, ale gwarantujący zwycięstwo plan Bitwy Warszawskiej, tak zwany manewr kaneński i przewidujący takie podwójne uderzenie oskrzydlające i koncentrujące siły na północy, choć Piłsudski początkowo preferował inny wariant, ale milcząco zgodził się na plan Rozwadowskiego i podpisując go jedynie przyjmujący do wiadomości. Podczas decydującej fazy Bitwy Warszawskiej między 12 a 18 sierpnia pełne dowodzenie operacjami polskiej armii spoczywało faktycznie w rękach generała Rozwadowskiego, który osobiście objeżdżał front, podejmując kluczowe decyzje, w tym nakłonił Piłsudskiego do przyspieszenia uderzenia z Nadwieprza. I choć Piłsudski osobiście objął dowództwo grupy uderzeniowej z Nadwieprza, to właściwie działania Rozwadowskiego na froncie północnym i w centrum w połączeniu z jego niezachwianą wiarą doprowadziło do przełamania ofensywy bolszewickiej, zanim grupa z Nadwieprza w pełni weszła do walki. I mimo też, że Rozwadowski nigdy nie dążył do pozbawienia Piłsudskiego lauru zwycięstwa, uważając je za efekt, można powiedzieć, powiedzmy sobie szczerze, takiego wspólnego wysiłku, to właśnie jego strategiczne decyzje i ta determinacja, one były kluczowe dla cudu nad Wisłą, co później stało się też zarzewiem konfliktu i próby umniejszania jego roli przez samego Józefa Piłsudskiego. A jeśli jesteśmy już przy tym konflikcie Piłsudskiego z Rozwadowskim, konkretnie on dotyczył właśnie autorstwa tego planu Bitwy Warszawskiej, który później uznano za decydujący dla zwycięstwa, to czy mógłbyś nam pokrótce opisać właśnie plan Rozwadowskiego, kluczowe założenia tego planu i jaki był pomysł na przekierowanie sił bolszewickich oraz plan kontruderzenia? Tak jak wspomniałem, nazywano ten cały plan manewrem kaneńskim, ale też był to rozkaz numer 10 000, który miał też zmylić bolszewików pod względem samej numeracji. I jego kluczowe założenia przewidywały wciągnięcie głównych sił bolszewików w intensywną walkę o fortyfikację Warszawy dzięki celowemu osłabieniu odcinku pod Radzyminem, by zmusić wroga do koncentracji. I następnie siły skoncentrowane nad Dolnym Wieprzem, to była grupa uderzeniowa, miały uderzyć na flanki i tyły nieprzyjaciela od południa, a nowo utworzona 5. Armia generała Sikorskiego miała zaatakować lewe skrzydło wroga na północy spod Modlina, co zaskoczyło przeciwnika. I generał uważał, że ten plan za decydujący, ponieważ wprowadził do gruntownego rozgromienia głównych sił wroga poprzez oskrzydlenie
co fundamentalnie zmieniło sytuację strategiczną. I mimo, że Piłsudski początkowo preferował ten inny wariant, on w sposób, można powiedzieć, taki milczący zgodził się na plan Rozwadowskiego, no, przyjmując go do wiadomości. I jak się później okazało, ten pomysł, który był niezwykle trudny do wykonania, bo też powiedzmy sobie szczerze, że grupa uderzeniowa z Podwieprza Józefa Piłsudskiego ściągnęła no doborowe jednostki i no trochę tych doborowych jednostek brakowało właśnie na froncie centralnym oraz północnym, jednakże dobór kadry oficerskiej, jaka towarzyszyła Rozwadowskiemu i też bohaterstwie naszych żołnierzy sprawił, że no bolszewików udało się odeprzeć, no i ten manewr zadziałał skutecznie. A to w takim razie, jakie były różnice w postrzeganiu ról Rozwadowskiego i Piłsudskiego w Bitwie Warszawskiej, zarówno przez nich samych, jak i przez opinię publiczną, a także no, nawet obecnie przez historyków? No, rola generała Rozwadowskiego i Józefa Piłsudskiego w Bitwie Warszawskiej była przedmiotem no, wieloletnich sporów i też odmiennych interpretacji. Piłsudski w swojej książce rok 1920 kierował się na jedynego zwycięzcę, umniejszając udział innych generałów, w tym Rozwadowskiego, któremu ironicznie zarzucał sypanie koncepcjami z rękawa. Z kolei Rozwadowski w swoich memoriałach stanowczo zakwestionował tę wersję, uznając, że to on odegrał decydującą rolę właśnie w opracowaniu bitwy, co doprowadziło do jego uwięzienia i przedwczesnej śmierci. Witos, ówczesny premier Rządu Obrony Narodowej, jednoznacznie przypisywał tak zwany cud nad Wisłą nazwisku generała Rozwadowskiego, podkreślając jego niczym nienaruszony spokój, nadludzką wytrwałość i wiarę w zwycięstwo. I co więcej, Piłsudski sam złożył dymisję 12 sierpnia, de facto oddając pełne dowodzenie w ręce Rozwadowskiego, co było przez lata ukrywane przed opinią publiczną i świadcząc też o jego obawach przed podważeniem pewnego mitu tego niezłomnego marszałka. I też możemy sobie, proszę Państwa, powiedzieć szczerze, Józef Piłsudski nie był żadnym wojskowym. Jak to mówi doktor Muszyński, od noszenia munduru nie stajemy się oficerami czy żołnierzami. Józef Piłsudski nie miał przeszkolenia takiego, jakie miał Rozwadowski. No, po prostu nie mieliśmy do czynienia z cywilem w mundurze i ten kunszt strategiczny, gdzie też powstają książki, nie wiem, Piłsudski, Stradek. Boże, Stradek. Wyprawa kijowska, zresztą serdecznie zapraszam do tego nagrania, pokazała, w jaki sposób Józef Piłsudski jest w stanie opracowywać plany prowadzenia operacji. A mianowicie plan operacji wyprawy kijowskiej polegał na tym, że zaatakujemy Rosjan, rozgrobimy ich w ciągu paru dni, główne ich siły, a następnie zajmiemy Kijów. Życie jednak potrafi splatać nam różne psikusy, a mianowicie jak ktoś nie zna walki z Rosjanami i nie przeanalizował nawet kampanii wojsk napoleońskich, gdzie Rosjanie przed Napoleonem przez parę miesięcy wycofywali się, nie chcąc doprowadzić do walnej bitwy, która skończyłaby się dla nich katastrofą, a bitwa pod Borodino pokazała, że nawet próby czegoś takiego kończą się właśnie masakrą wojsk rosyjskich, to powinien zdawać sobie sprawę, że właśnie Rosjanie nie będą dążyli do walnej bitwy. I operacja kijowska, która właśnie skończyła się w sposób taki, że wojsk rosyjskich, bolszewickich nie pokonano, główne siły się wycofały i teraz mieliśmy wielką próżnię i mogliśmy sobie zajmować jakie chcemy tereny, pokazuje, że Józef Piłsudski nie był w stanie przestudiować podstaw walk z Rosją i można powiedzieć, że nie tyle, że z samą Rosją, co z ich obszarem. Jeżeli komuś się wydaje, że po nieudanej wyprawie kijowskiej, która nie dała nam nic, oprócz tego, że zajęliśmy Kijów, to Józef Piłsudski byłby w stanie opracować plan w jeszcze trudniejszej sytuacji, z jeszcze skromniejszymi, może nie skromniejszymi wojskami, ale wojskami, które były bite przez parę miesięcy przez bolszewików, jest w stanie też zarządzać tą całą operacją, gdzie też mamy do czynienia z historią związaną na przykład z kinematografią, że pokazuje się Józefa Piłsudskiego, który przyjmuje defiladę wojsk polskich, kiedy jego w Warszawie wtedy nie było, tylko
No właśnie, to też trzeba zrobić osobny odcinek na temat tego, gdzie był Józef Piłsudski po wyjeździe z Warszawy do rozpoczęcia ofensywy z Nadwieprza. Znajomej. Między innymi, no ale to też jest bardzo ciekawa historia. I szanowni państwo, Józef Piłsudski nie opracował tego planu. Wykonawcą był generał Rozwadowski. Po prostu Józef Piłsudski nie miał takich umiejętności intelektualnych i też umiejętności związanych ktoś, kto nie umie, nie wiem, kreślić. Ale miał wielkie ambicje polityczne i też był chyba autentycznie przekonany o tym, bo można powiedzieć, że ten narcyzm polityczny później przełożył się na to, że te relacje między Józefem Piłsudskim a generałem Rozwadowskim ulegały stopniowej erozji od takich poprawnych, a nawet dobrych właśnie w krytycznym momencie w 20 roku, po taką wzrastającą niechęć, no i wreszcie otwarty konflikt, który bardzo źle się skończył dla Rozwadowskiego, a który uwidocznił się, ten otwarty konflikt po 26 roku, czyli po zamachu majowym. I gdybyś mógł nam nakreślić właśnie przebieg tego konfliktu, czy tej narastającej niechęci. No jeżeli patrzymy się na generała Rozwadowskiego, to z całą pewnością mamy do czynienia z osobą niezwykle kulturalną i taktowną, która nie dąży do tego, żeby być na świeczniku i być kochana, uwielbiana, wielbiona. W przypadku Józefa Piłsudskiego mamy inną postać, która można powiedzieć, że jest też hamowata, używa wulgarnego języka i nijak się ma do tego, żeby przebywać w otoczeniu ludzi kulturalnych. Miał swoich fanów, ma swoich wyznawców, ale patrząc się też na to, jak wyglądały ich relacje, no to były one niezwykle też złożone i zmieniały się dramatycznie na przestrzeni lat. I początkowo po uzyskaniu właśnie niepodległości Piłsudski odsuwał Rozwadowskiego od tych kluczowych stanowisk, obawiając się jego wpływów jako generała pochodzącego z armii zaborczych, wysyłając go na misję dyplomatyczną do Paryża zamiast na front. I jednak w lipcu 1920 roku, w obliczu właśnie tej krytycznej sytuacji, wraca on do Polski i można powiedzieć, że doprowadza do zmiany sytuacji na froncie. Powołując na szefa sztabu Rozwadowskiego, dawał mu takie pełne zaufanie i też dziękował za energię, niczym też taką niezachwianą ufność w ostateczne zwycięstwo. I ta współpraca zakończyła się wraz ze zwycięstwem w Bitwie Warszawskiej, a relacje zaczęły się psuć po wydaniu przez Piłsudskiego książki Rok 1920 w 1924 roku, w której zdezawuował rolę innych dowódców. I ten otwarty konflikt, wybuch z Rozwadowski w serii memoriałów jasno zakwestionował autorstwo bitwy w planie autorstwa Piłsudskiego, w planie Bitwy Warszawskiej, co stało się też źródłem osobistej niechęci Piłsudskiego i też miało kluczowe konsekwencje dla samego Rozwadowskiego po przewrocie majowym. I to, co trzeba też wspomnieć, jednocześnie marszałek Tuchaczewski napisał też swoją książkę właśnie o tej bitwie, o tej kampanii. I można powiedzieć, że mieliśmy do czynienia, ja czytałem te dwie publikacje i można powiedzieć, że każdy z nich kłamał. I to bardzo śmiesznie wygląda. Zachęcam wszystkich do tego, żebyście się zapoznali, jak ta sama sytuacja jest kompletnie inaczej przedstawiana przez jedną i drugą postać. No dobrze, ale w końcu dochodzi po zamachu majowym do aresztowania Rozwadowskiego. Jakie były okoliczności tego wydarzenia? Po przewrocie majowym w 1926 roku, podczas którego generał Rozwadowski dowodził wojskami wiernymi legalnemu rządowi, został on internowany przez Piłsudczyków w Wilanowie 14 maja, tuż po kapitulacji rządu. I Piłsudski natychmiast zlecił znalezienie prawnych podstaw do jego aresztowania, a formalna decyzja o uwięzieniu zapadła
21 maja. Rozwadowski został przewieziony najpierw do warszawskiego więzienia śledczego, a następnie do więzienia na Antokolu w Wilnie, co było podyktowane obawą Piłsudskiego przed jego popularnością. Śledztwo przeciwko generałowi faktycznie nigdy nie zostało na poważnie rozpoczęte, a warunki jego rocznego internowania od maja 26 roku do maja 27 było ciężkie, prowadząc do znacznego pogorszenia się jego zdrowia i wyglądu. I całe patriotyczne społeczeństwo polskie, wierząc w jego nieskazitelność i wysokie poczucie honoru, stale upominało się o jego uwolnienie, wysyłając petycje, no i też listy otwarte. W końcu doszło do tego, że generał umiera w 1928 roku w niejasnych okolicznościach, zwłaszcza w kontekście jego uwięzienia i konfliktu z Józefem Piłsudskim i faktu odmowy sekcji zwłok. Więc jakbyś mógł po prostu nakreślić nam kontrowersje związane z tą niewyjaśnioną do dziś śmiercią. No, po rocznym uwięzieniu na Antokolu Rozwadowski zostaje uwolniony 13 maja 27 roku. Jednak jego zdrowie było już poważnie nadszarpnięte. Cierpiał na tajemnicze niedomagania z ostrymi atakami rozstroju przewodu pokarmowego, którym najznamienici lekarze nie potrafili zaradzić tak naprawdę. I też istniały poważne podejrzenia, że w więzieniu poddano mu trudną do odkrycia, powolnie działającą truciznę. A jeden z chirurgów sugerował, że przyczyną mogło być drobno posiekane włosie lub drobno rozkruszone szkło. I mimo braku możliwości weryfikacji tych zarzutów, społeczeństwo polskie i wielu współczesnych uważało, że przyczyną jego przedwczesnego zgonu była trucizna moralna zadana mu ciężkimi, uwłaczającymi honorowi zarzutami. I generał zmarł 18 października 1928 roku w Warszawie, a jego pogrzeb odbył się w Lwowie 22 października i mimo udziału mieszkańców był ograniczony przez władze, które zakazały publicznego kazania i dostępu do grobu poza rodziną. Miejsce jego pochówku pozostanie nieznane, gdyż jego ciało zostało usunięte z grobu w Lwowie w 1939 roku w obawie przed zbezczeszczeniem. Także można powiedzieć, że spoczął w mieście, które raz odbił ze strony Rosjan, za drugim razem obronił przed Ukraińcami. No, z całą pewnością, proszę Państwa, mamy do czynienia z postacią tragiczną, gdzie można powiedzieć, że nie wystarczy być porządnym człowiekiem, ponieważ dookoła możemy mieć różne hieny, które za wszelką cenę chcą zniszczyć postać, która nawet często nie rości sobie praw do tego, żeby być na świeczniku, ale też sama pewna wiedza i protestowanie przeciwko nikczemności może się dla takiej osoby skończyć źle. I przyczynkiem też do naszego rozdziału opieraliśmy się na książce Generał Rozwadowski, wydana przez wydawnictwo Kapital. Książka została wydana po śmierci generała Rozwadowskiego w drugim obiegu, w II Rzeczpospolitej. Książka nie ma autorów, ponieważ autorzy bali się przed represjami ze strony właśnie Piłsudskiego i jego otoczenia. Także serdecznie książkę polecam. Książka dostępna w księgarni capitalbook.pl. Dziękuję Państwu i zachęcamy do subskrybowania, lajkowania, polecania naszych materiałów. Dziękujemy, do usłyszenia. Do usłyszenia.